Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo. Trochę laptopów było na kanale, więc tutaj gdzieś Wam podlinkuję chociażby poprzednie modele. Witam Was w kolejnym wideo dotyczącym właśnie laptopów, a dzisiaj zajmiemy się legendarnym, wręcz można już powiedzieć w tej chwili legendarną serią, a mianowicie Lenovo Legion. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. W zasadzie w roku 2020 i 2021 również Lenovo Legion cieszył się niesłabnącą popularnością, będąc jednym z najlepiej wycenionych, najbardziej opłacalnych laptopów gamingowych, chociaż nie tylko, laptopów po prostu wydajnych do codziennej pracy, renderingu, wideoedycji, ale również do grania. Popularność wzięła się z tego, że za w miarę przystępną cenę oferował świetną wydajność i dobre chłodzenie. Niestety od 2020 roku ceny poszybowały w górę, już tak dobrze wyceniane Lenovo Legion nie jest, nadal cechuje się niesamowitą wydajnością i dobrym systemem chłodzenia, ale ceny niestety również, zwłaszcza w ostatnim okresie 2022 poszły w górę. Za przyzwoitą w tej chwili konfigurację z GeForce'em 3060 należy zapłacić niestety około 6000 zł. To dużo. W krajach Europy ceny są zdecydowanie bardziej atrakcyjne i dzisiaj przedstawię Wam model z rynku chociażby niemieckiego, ale sprzedawany również w innych krajach Europy, w tym w Rosji, a mianowicie model z grafiką firmy AMD, czyli najnowszy wypust z RX 6600M. Stacja wygląda następująco. Jest to najmocniejszy Ryzen AMD Ryzen 7 5800H. Była to najmocniejsza jednostka w ofercie w zasadzie Lenovo Legiona, jeżeli dobrze pamiętam. Standardowe 16 GB RAM w trybie Dual Channel w dwóch kościach po 8 GB, zapewne niestety R16, 512 GB dysk SSD oraz grafika ATI Radeon RX 6600M. Jeżeli chodzi o ekran, jest to 15-calowa matryca o częstotliwości odświeżania 165 Hz, jasność 300 nitów, ponad 300 nitów, oficjalnie 300, a jeżeli chodzi o baterię, to jest ona 80W, czyli ta większa. Jeżeli chodzi o odzorowanie kolorów, ta matryca daje blisko 100% palety sRGB. Wersja, jak widać, bez systemu operacyjnego. Informacja na koniec, kraj produkcji oczywiście Chiny, natomiast data produkcji to 6 stycznia 2022 rok, więc to jest nowa, w miarę nowa jednostka, niedawno wyprodukowana. Umówmy się, że te laptopy schodzą na pniu, więc tutaj raczej leżaków magazynowych za dużo nie ma. Co otrzymujemy w środku? Zasilacz, słuchajcie, ale w odróżnieniu od rynku polskiego, gdzie dają 300W kobyły, zupełnie niepotrzebnie w zasadzie, jest to zasilacz 230W. W zupełności wystarczający, za to zdecydowanie mniejszy i poręczniejszy. Nie wiem, czy będą widoczne tutaj parametry. Wyprodukowany w listopadzie 2021 roku, więc nieco wcześniej. Teraz sam laptop, słuchajcie, nie wiem, czy będzie mi łatwo wyciągnąć. Zabezpieczony oczywiście piankowo, piankami. A teraz w takiej jeszcze otoczce nowy Lenovo Legion z Ryzenem 7. Papierkologia, zabezpieczona klawiatura. Pamiętajcie, że jeżeli laptop jest nowy, to nie włączycie go z baterii. Tak powinno być. Fabrycznie nie da się włączyć nowej jednostki, trzeba skalibrować baterię. Dopiero wtedy odpali się ona z baterii, laptop na baterii. Trzeba pierwsze uruchomienie zrobić na zasilaczu. Jeżeli chodzi o
samą kolorystykę, to jest to Phantom Blue, czyli taki lekko granatowy odcień. Ten odcień jest tutaj na, słuchajcie, na palmreście, czyli na z przodu koło touchpada i pod klawiaturą. Sama klawiatura jest czarna, ramka ekranu również jest czarna. Mamy loga Ryzena, to jest 7, ATI Radeona, no w tej chwili już nie ATI, tylko AMD Radeona. Jeżeli chodzi o grafikę, to jest nowa jednostka, dosyć z zeszłego roku, ale pojawiła się w tej chwili po raz pierwszy w 2022 roku, tak bardziej powszechnie w laptopach na polskim rynku. I tyle naklejek. Gdybyśmy mieli wersję z GeForce'em, to tutaj jeszcze byłaby naklejka NVIDII. Jeżeli chodzi o porty, to jest jeden z najlepszych laptopów, jeżeli chodzi o, który jest wyposażony w dużą ilość portów. Fizyczny włącznik, wyłącznik kamery, dioda informująca o ładowaniu, port USB typu A, wylot powietrza. Z tyłu mamy 1 gigabitowy port Ethernet, jak również kolejne 2 USB typu A, port HDMI, kolejne USB typu A i złącze zasilania. Ten USB typu C jest jeszcze do ładowania laptopa jako drugie źródło, chyba 100 W, jeżeli dobrze się pamiętam. Tyle może ładować przez Power Delivery ten port. Dodatkowy port USB typu C z boku i gniazdo mikrofonu słuchawek. I to jeżeli chodzi o sprzęt. Tu mamy jeszcze, nie wiem czy Wam to pokażę, opisane te, słuchajcie, dokładnie porty, żebyśmy mogli bez podnoszenia laptopa wiedzieć, gdzie podłączyć jaki kabelek z VAT. No ciężko jest odłączyć sieć bez podnoszenia go, więc w nowych modelach już to zmieniono. Odwrotnie jest wtyczka, w tych jeszcze jest trochę niefortunnie. Co może Was interesować jeszcze? Dokładnie kodowe oznaczenie Legion 515AH6A. Tak oznaczone są modele z grafiką AMD. Jeżeli chodzi o prąd, to tutaj mamy 20 V, a prąd 11 natężeniu 11,5 A. Made in China i data produkcji 6 stycznia 2022. Mamy jeszcze kamerkę, którą możemy fizycznie wyłączyć klawiszem, przełącznikiem. Jest ona w rozdzielczości jedynie HD 720, natomiast w 2020 roku w serii 7 wprowadzono już kamerki 1-megapikselowe i fajnie by było, żeby jak najszybciej te kamerki dotarły również do niższych serii. Ich ciekawych gadżetów dostajemy jeszcze 2 naklejki, napis Legion i na klapę chyba logo Legion. Dodatkowo mamy krótką instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną. Nie, to jest informacja bezpieczeństwa, przepraszam. Tutaj mamy krótki przewodnik użytkownika i to jest właśnie to, o czym mówiłem, czyli że można włączyć dopiero po podłączeniu zasilacza przy pierwszym uruchomieniu laptopa. Informacje o portach. Z opisami. Tak naprawdę chyba niewiele ciekawych rzeczy. Słuchajcie, ciekawostka jest taka, że ten model, wersja z Radeonem jest dostępna tylko na wschód i na zachód od Polski, czyli w Niemczech chociażby, czy w Rosji. No do Rosji raczej nikt się wybierać nie będzie, natomiast w Niemczech ten model można w tej chwili, słuchajcie, nabyć za około 1000 euro. Jeżeli chodzi o wydajność, laptop ten jest porównywalny, słuchajcie, z wersją z procesorem co najmniej Nvidia RTX 3060. Niekiedy go, znaczy jeżeli mamy 130W wersję 3060 w Legionie, to jest to wersja porównywalna. W Polsce tego typu, słuchajcie, konfiguracje w tej chwili
no kosztują około 6000 zł wzwyż. Porównując z ceną nawet przy wysokim euro 1000 euro, czyli około 4700 zł, to myślę, że różnica jest olbrzymia. Szkoda, że w Polsce tej konfiguracji z procesorem graficznym AMD nie dostaniemy w oficjalnej dystrybucji.